Taki obiad to jest dla osób, które mają dużo pracy, a mało czasu na gotowanie. Ja Was zapraszam na ten pyszny obiad, który zrobisz do słoików. Ciao a tutti. Witajcie, mangiare łebki. Mangiare po włosku znaczy jeść. No i co my będziemy jeść? Co my będziemy robić? Dzisiaj będę robić mięso do słoików. Tu mam mięso karkówkę i tu mam mięso wołowe. Kupiłam i w sumie tu mam ponad 3 kg mięsa. I to mięso będę robić do takich prawie litrowych słoików, to jest 0,90. Warto sobie zrobić mięso i później w każdej chwili możemy otworzyć i zjeść i rozłożyć sobie na kanapki, czy zjeść z ziemniaczkami i surówką. Powiem Wam, że ja to mięso będę robić metodą tyndalizacji. Co to znaczy tyndalizacja? Już mówię wszystkim osobom, które nie wiedzą. To jest taki proces pasteryzowania mięsa, że w pierwszym dniu będziemy pasteryzować 3 godziny od momentu zagotowania. W drugim dniu będziemy pasteryzować 2 godziny od momentu zagotowania, a w trzecim dniu będziemy pasteryzować 1 godzinę. I w ten sposób zapasteryzowane mięso może stać, jak to mówi świętej pamięci Adolf Kudliński, że takie mięso może stać latami. Oczywiście trzeba później jeszcze posmarować specjalnym olejem, żeby włożyć do beczki i trzymać. Ja zresztą zostawię Wam na dole link na tego wspaniałego pana, który niedawno od nas odszedł. Ja w ten sposób będę robić mięso i przyprawię na mój sposób, ale pierwsza rzecz to ja to mięso muszę pokroić i posolić i zostawić na całą noc albo na 12 godzin. Ja teraz będę robić z rano, więc wieczorem zabiorę się i doprawię moimi przyprawami. No to co? Przede wszystkim takie mięso musi być, vieni più vicino Alessandro con questa videocamera, muszę powiedzieć do męża i tak dalej. Musi mieć trochę tłuszczu takie mięso. I teraz ja to mięso pokroję na mniejsze kawałki i to mięso będę mieszać w takiej misce szklanej. No i tutaj pokazuję Tobie, jak kroję mięso. Najpierw pokroiłam mięso wieprzowe, a teraz będę kroić mięso wołowe, ale muszę obkroić tą błonkę, bo wiadomo, ta błonka nie jest przyjemna w jedzeniu. Oczywiście trzeba sobie dobrze naostrzyć nóż, żeby taką błonkę obkroić. No ja kupiłam taki duży kawałek mięsa wołowego. Słuchajcie, jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam do subskrybowania moje kanały Mangiare Łewki i kanał Przepisy jak u babci. Linki na te kanały zostawiam Wam w opisie tego filmu. Jak już mam tak przygotowane mięso, to tutaj mam około przeszło 3 kg. 3 kg mięsa, to ja na każdy kilogram dam łyżkę soli, to tutaj damy 3 łyżki soli. I teraz to mięso ładnie zamieszam i wstawię do lodówki na całą noc lub na 12 godzin. Minimum na 12 godzin, a później będziemy dalej robić. Doprawimy naszymi przyprawami. Zobaczycie, jakimi przyprawami doprawię. Weźmiemy, żeby mięso nasze było w naczyniu szklanym, a nie w misce metalowej, ani nie w misce plastikowej. Mięso stało całą noc w lodówce. Zobaczymy, czy puściło jakąś wodę. Nie puściło. I teraz będę przyprawiać. Na każdy kilogram mięsa dam 1 łyżeczkę pieprzu czarnego. Jeżeli nie lubicie dużo pieprzu, dajcie mniej. 1 łyżkę majeranku na każdy kilogram mięsa i 1 łyżkę sproszkowanego czosnku. Możecie też użyć biały pieprz. No i jeszcze jedno, że mają jeść to dzieci, to mięso, no to pieprzu naprawdę możecie użyć mniej. Teraz to wszystko musimy dobrze wymasować i jak już wszystko dobrze wymasowaliśmy, ja masowałam 10 minut, będziemy wkładać do wysterylizowanych słoików, nie do końca, tak jak pokazuję dotąd. Teraz do garnka wlewam zimną wodę i będziemy właśnie pasteryzować od momentu zagotowania
gotujemy w pierwszy dzień 3 godziny, w drugi dzień 2 godziny, w trzeci dzień 1 godzinę. Jeszcze jedna uwaga, w momencie kiedy woda nam wyparuje, to dolewamy gotującą się wodę. Po pierwszym dniu gotowania słoiki odstawiamy razem z garnkiem i w tej wodzie zostawiamy do następnego dnia. I w garnku, i w tej wodzie, i w następnym dniu po prostu dolewamy wodę i gotujemy. I ten proces powtarzamy aż przez 3 dni. No i takie właśnie słoiki tą metodą tyndalizacji zrobioną możemy bardzo długo przechowywać. I mam te upragnione mięso w słoikach, które mogę przechowywać przez bardzo długi okres czasu. Pasteryzowałam, jak widzieliście, wodę. Tak wygląda wołowinka, a tak wygląda wieprzowinka. Z ogóreczkiem. Z moim chlebkiem. Chlebek mój. Oglądajcie. Teraz Oceń ten przepis i oglądaj dalej, bo mam dla Ciebie następny super przepis. Przepis na pieczony schab w rękawie, jest soczysty, idealny na świąteczny stół i na kanapki. I tak, ja tu mam kilogram schabu, całe opakowanie przyprawy do marynaty, olej będzie nam potrzebny, kilka łyżek, rękaw do pieczenia, w rękawie będziemy robić ten nasz schab. No i oczywiście sznurek do zawiązania, jeżeli ktoś ma klamerki, to użyje klamerki. No i takie naczynie, w którym teraz postawimy nasz schab do lodówki na 12 godzin. No i oczywiście musimy szczelnie przykryć, musicie sobie znaleźć jakieś naczynie, a ja mam akurat takie i przykryję taką folią. I oczywiście teraz tak, schab już jest umyty, osuszony. Teraz do mojej przyprawy wleję kilka łyżek oleju. Ja tak wlewam na oko, każdy musi sobie regulować. Oczywiście. No, ja tutaj wleję, ok. Wezmę to naczynie, bo w tym naczyniu będę trzymać w lodówce. Włożę do naczynia, tą całą marynatę zamieszam. I obleję moje mięso. I teraz będziemy masować, no aż wszystkie składniki nam ładnie wsiąkną w nasze mięso. Przykryję folią szczelnie. Ok. I takie naczynie z tym schabem wstawiam do lodówki na 12 godzin. Nasz schab marynował się, w sumie u mnie marynował się prawie 17 godzin, bo wstawiłam go wczoraj, a już dzisiaj jest przed południem, więc taki schab zamarynowany. O, jeszcze tak ładnie go od tego. Teraz taki schab włożymy do naszego woreczka, do naszego rękawa. Tutaj w sumie powiem Wam jedno. Rękaw mi się rozwalił, ale miałam podziurkować, więc już nie będę dziurkować, bo tu jest jedna większa dziura. A Wy jak będziecie kłaść do rękawa, to lekkie takie dziurki zróbcie, żeby troszkę powietrze uchodziło, bo inaczej to się tak właśnie będzie roztaczać. No i teraz włożymy do naszego naczynia i wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 180 stopni i będziemy piec przez godzinę. Pamiętajmy, na każdy kilogram mięsa pieczenie jest 1 godzina. Ja tu mam dokładnie kilo mięsa. Kochani, tak wygląda schab. Piekłam go godzinę czasu, jest jeszcze ciepły. Ok, tutaj. I teraz rozkroję przy Was i zobaczycie, jak wygląda w środku. O, zobaczcie. Pokażę może tak bliżej, bo sama się nagrywam i muszę tak jakoś Wam pokazać. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Jeszcze para leci. Po prostu jest soczysty w środku, nie jest suchy. Ten sos, który mi został w brytwance, wykorzystam w kuchni, polewając sobie mięsko,
albo ziemniaczki. Proszę Ciebie o wsparcie moich kanałów Mandziary Łewki, Przepisy jak u babci. Linki na te kanały zostawiam Ci w opisie tego filmu oraz link na kanał vlogowy Good Morning Italy, gdyż ja mieszkam we Włoszech od 36 lat. Zapraszam Ciebie do oglądania moich filmów i pozdrawiam serdecznie z Rzymu. Ciao!